300 kilometrów na północny zachód od Las Vegas, na posępnym pustkowiu, leży tajemnicze miejsce znane pod wieloma nazwami. Kraina snów, niebiańskie rancho, Groom Lake, a przede wszystkim Strefa 51. Rząd nie chce przyznać, że ma tam bazę. Ale ja w niej byłem. Widziałem pas startowy i budynki. To bardzo tajna baza. Ameryka wie o Strefie 51. To powszechnie znany termin. Rząd realizował tutaj wiele z najważniejszych i najtajniejszych projektów. Strefa 51 to pożywka dla teorii spiskowych. Ludzie chętnie uwierzą w najbardziej absurdalne rzeczy na temat prowadzonej tam działalności. Nie wierzę, by rząd zdołał przez tyle czasu ukrywać UFO, które podobno rozbiło się tam rok po moim urodzeniu. Strefa 51 skrywa wiele tajemnic. Ujawnienie tych najbardziej strzeżonych doprowadziłoby do aresztowania wielu urzędników. Cały ten teren usiany jest czujnikami magnetycznymi i optycznymi. Przejdziesz za tę linię bez zezwolenia, a cię zastrzelą. Strefa 51. Tajemnica katastrofy. Oficjalnie rząd zaprzecza istnieniu Strefy 51, mimo to stała się ona częścią kultury masowej, inspiracją dla filmów, książek i seriali. Jednak, aby w pełni zrozumieć jej mistyczną otoczkę, musimy zapomnieć o niezwykłych doniesieniach i teoriach spiskowych. Oto miasto przetrwania na poligonie atomowym w Nevadzie. I przenieść się do czasu, gdy cały naród ogarnął strach przed zimną wojną. Czasu, gdy Strefa 51 została dosłownie wycięta z pustyni. Jako jeden z kilku obszarów przeznaczonych pod próby jądrowe. Cały teren Strefy 51 w latach 50. przejęła Komisja Energii Atomowej, obecne DOE, czyli Departament Energii. I to oni odpowiadają za nasz arsenał atomowy. Musieli go gdzieś testować. A środkowo-południowa Nevada to miejsce, na którym nikomu nie zależało. Na starych mapach stworzonych przez komisję widać, że teren został podzielony na duże kwadraty. W pewnym momencie obszar, na którym znajduje się Groom Lake, jedno z licznie występujących tam wyschniętych jezior, otrzymał numer 51. To stare mapy i ten podział już nie obowiązuje, ale nazwa przylgnęła do miejsca. Wiosną roku 1955 obszar ten odegrał ważną rolę w zmaganiach ze Związkiem Radzieckim. Tego roku Kelly Johnson, genialny inżynier lotnictwa, zaprojektował pierwszy ściśle tajny samolot zwiadowczy Ameryki U-2. Pojawił się jednak problem. Johnson potrzebował miejsca, w którym można by go przetestować. O pomoc poprosił zaufanego przyjaciela, pilota Tony'ego Laviera, zwanego przez wielu ojcem Strefy 51. Powiedziałem Kelly'emu, dobrze wiem, czego ci trzeba, załatwię to. I tak zrobiłem. Szukałem wyschniętego jeziora.
ponieważ one doskonale nadają się na lotniska testowe dla maszyn eksperymentalnych. Przez blisko tydzień zespół Tony'ego Laviera przeszukiwał pustynię. Gdy przekroczyli łańcuch gór Nellis i ich oczom ukazało się Groom Lake, Lavier wiedział, że poszukiwania dobiegły końca. W skali od 1 do 10 to jezioro daje 10+. Reszta nawet się do niego nie umywała. Leży na kompletnym pustkowiu, gdzie zapuszcza się naprawdę niewielu ludzi. Do tego okazało się, że jakieś 60 km dalej CIA ma ośrodek z całym sprzętem niezbędnym do takich operacji. Powiedzieli, zbudujemy wam bazę. I tak Strefa 51 została najtajniejszym ośrodkiem wojskowym w kraju. Już po kilku tygodniach Tony Lavier siedział za sterami maszyny Kelly'ego Johnsona, samolotu zwiadowczego U-2. W trakcie każdej wojny najpotężniejszą bronią jest wiedza o przeciwniku. Pod koniec lat 50. samolot U-2, opracowany i testowany w Strefie 51, stał się tajną bronią przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Wiedzieliśmy, że Rosjanie chcą jak najszybciej wyprodukować bombę atomową, ale nie mieliśmy możliwości obserwowania ich ogromnego terytorium. Wtedy CIA zgłosiła się do Lockheed Skunk Works, która wtedy była grupą utalentowanych inżynierów, i zapytała: zrobicie nam coś, co lata wysoko? Po niedługim czasie powstał pierwszy niewidzialny samolot zwiadowczy U-2. Czułe aparaty U-2 były w stanie dostarczyć szczegółowych zdjęć wrogich instalacji, mimo że robiły je z wysokości 24 km, gdy samolot pozostawał daleko poza zasięgiem radarów. U-2 był samolotem szpiegowskim, ale armia wypuściła w świat historyjkę, że w bazie trwają badania zlecone przez Komitet Doradczy do Spraw Aeronautyki, z którego potem powstało NASA. Na maszynie umieszczono nawet znak komitetu w razie gdyby doszło do wypadku. U-2 odbył wiele tajnych misji, dzięki którym Amerykanie wiedzieli o postępach w tworzeniu radzieckiego arsenału jądrowego. Jednak w maju roku 1960 tajemnica wyszła na jaw. Sekretne loty U-2 dobiegły końca, gdy jedna z maszyn została zestrzelona nad terytorium Związku Radzieckiego. Jej pilot, Francis Powers, wziął udział w procesie pokazowym. Powersa zestrzelono i pojmano w bardzo delikatnym okresie, przed spotkaniem Eisenhowera i Chruszczowa. 5 dni przed planowanym szczytem nasz człowiek spadł im z nieba w nieoznakowanym samolocie i wszyscy wpadli w panikę. Nikita Chruszczow oświadczył, że nad terytorium Związku Radzieckiego zestrzelono amerykański samolot. Polityk oskarżył USA o próbę zniszczenia konferencji jeszcze przed jej rozpoczęciem. Radziecki sąd uznał Powersa winnym szpiegowstwa i skazał go na 10 lat więzienia. Pilot został jednak wymieniony za sowieckiego agenta przetrzymywanego w USA. Choć cały incydent był żenujący, dane zdobyte dzięki misjom U-2 okazały się bezcenne. Nie mam wątpliwości, że informacje uzyskane na temat Związku Radzieckiego pozwoliły nam uniknąć III wojny światowej.
Jednak U-2 było tylko pierwszą z wielu tajnych maszyn opracowanych i testowanych w strefie 51. Po zakończeniu prac nad U-2 ośrodek Groom Lake testował samolot A-12, zdolny do lotów z prędkością ponad 3 machów na wysokości powyżej 24 km. Był to poprzednik SR-71 Blackbird. Latające do dziś Blackbirdy wytyczyły nowe granice technologii lotów naddźwiękowych. Podobnie jak U-2 uczestniczyły w misjach zwiadowczych na ogromnych pułapach. Jednak w miarę rozwoju technologii nawet najbardziej wyrafinowane samoloty stawały się łatwym celem. Dlatego tajne projekty w strefie 51 obrały nowy, zaskakujący kierunek. Niektórzy eksperci twierdzą, że pod nocnym niebem strefy pracowano nad zupełnie innym typem samolotu. Okazało się, że nasi agenci zdołali pozyskać sporo radzieckiego sprzętu. Całe migi, systemy radarowe i tak dalej. To naturalne, że za żelazną kurtyną zdarzali się przekupni członkowie rządu czy armii i cały ten sprzęt trafił nad Groom Lake. Mieliśmy tam dywizję czerwonych kapeluszy, składającą się z amerykańskich pilotów latających migami. Możliwość rozebrania broni wroga na części jest bardzo użyteczna. Okazało się, że w strefie prowadzono takie właśnie prace. Były one ściśle tajne. Jednak radzieckie migi i dywizja czerwonych kapeluszy nie były jedynymi tajemnicami strefy. W latach 70. zaczęto tam pracować nad technologią stealth. Wtedy opracowano samolot Have Blue. Nazywano je egzemplarzami demonstracyjnymi. Inżynierowie doszli do wniosku, że płaskie powierzchnie pozwolą na odbicie fal wysyłanych przez radar. Dlatego pomyślano o kształcie przypominającym brylant. Pytanie brzmiało, czy będą latać. Przed zamówieniem całej partii trzeba było zbudować jeden i to sprawdzić. Have Blue był małym, ręcznie wykonanym samolotem, który dowodził, że taką maszyną da się latać i manewrować, a do tego ciężko ją dostrzec na radarze. W tym samym okresie pracowano też nad samolotem, który właśnie odtajniono. Nazywał się Tacit Blue i był strasznie brzydki. Wyglądał jak połączenie bagietki z łopatą do śniegu. Inżynierowie starali się zastąpić płaskie powierzchnie samolotów stealth opływowymi, przypominającymi karoserię samochodów. Z projektów Have Blue i Tacit Blue wyłoniła się technologia, która dała początek największej tajemnicy wojsk lotniczych. Przez wiele lat ludzie donosili o dziwnych, czarnych klinach mknących po niebie nad Groom Lake. Opowiadano o tajnej maszynie wyprzedzającej swój czas o całe dekady. Gdy w roku 1988 armia odtajniła bombowiec B-2 i myśliwiec F-117, plotki na temat strefy 51 okazały się czymś więcej niż fikcją. Tajemnica pozwala wojskom lotniczym chronić swoją technologię. Zakładamy, że jeśli coś pozostanie jak najdłużej tajne, wtedy wróg nie uzyska przewagi. Takie podejście sprawdziło się przy programie Stealth. Wszelkie prace nad F-117 odbywały się w nocy. Mechanicy, inżynierowie i piloci musieli przestawić się na nocny tryb życia. Załoga czarnego myśliwca, jak go nazywano, nosiła czarne kombinezony.
W lutym roku 91 lata tajnych operacji nad pustynią Nevady zostały poddane testowi nad piaskami Zatoki Perskiej. F-117 to w zasadzie lekki bombowiec, który doskonale sprawdził się podczas wojny w Zatoce. Na oczach całego świata B-2 i F-117 zasypywały niszczycielskim ogniem zdumione oddziały Irakijczyków, którzy nie mieli pojęcia, że broń o takiej sile rażenia w ogóle istnieje. Dziś Strefa 51 nadal skrywa swoje tajemnice. Plotka głosi, że trwają tam prace nad ściśle tajnym hipersonicznym samolotem Aurora. Aurora to nazwa, którą nadaliśmy bardzo szybkiemu pojazdowi, nad którym trwają tajne prace badawcze. Choć nie istnieją żadne zdjęcia Aurory, stworzono jej liczne wizualizacje. Podobno rewolucyjny napęd pozwala jej latać z prędkością 6 machów i atakować z niezwykłą precyzją. To wielki skok w technologii lotniczej. Oznacza też krok w kierunku walk prowadzonych na całym globie. Taka technologia pozwala nie tylko na przeprowadzanie misji zwiadowczych, ale i dokonywanie precyzyjnych uderzeń na całym świecie w ciągu zaledwie kilku godzin od otrzymania rozkazu. Wiele wskazuje na istnienie tajnego funduszu, z którego sfinansowano pracę nad skonstruowaniem takiego samolotu i wprowadzeniem go do użytku. Jako dowód istnienia Aurory, Bill Sweetman wymienia liczne dokumenty rządowe i wojskowe. Nazwa Aurora została zaczerpnięta z dokumentu, w którym wymieniono 3 kryptonimy programów budowy samolotów zwiadowczych. Pozostałe to SR-71 i U-2. Wkrótce potem pojawiły się dowody fizyczne, jak niespotykane dotąd gromy dźwiękowe nad południową Kalifornią. Były do siebie bardzo podobne, a jednocześnie nie przypominały tych wytwarzanych przez znane od lat 50. samoloty naddźwiękowe. Bill Sweetman uważa, że nietypowe gromy dźwiękowe to nie jedyny dowód istnienia Aurory. W latach 1985-86 nastąpił gwałtowny rozwój bazy nad Groom Lake. Pojawiło się więcej budynków, a pasy startowe się wydłużyły. Ich długość jest proporcjonalna do prędkości samolotu. Wysoka prędkość przy starcie i lądowaniu prawie zawsze wskazuje na bardzo szybki samolot. W tym samym okresie nastąpił nagły wzrost doniesień o dziwnych obiektach przecinających niebo nad Groom Lake. Mieszkańcy Nevady widzieli te maszyny. Robią straszny hałas, grom za gromem. Wojsko twierdzi, że one nie istnieją. My wiemy swoje. Ale najbardziej wymowne jest nagłe zakończenie programu SR-71 Blackbird. Po tej decyzji armia została bez żadnego oficjalnego samolotu zwiadowczego. Gdy Blackbirdy przeszły na emeryturę, ludzie pytali, dlaczego? Przecież to najszybszy samolot świata. Nigdy go nie zestrzelono, a podobno strzelano do niego tysiące razy. Dlaczego wycofujemy tak przerażającą maszynę? Wielu uważa, że jedyny powód to wprowadzenie nowocześniejszego zastępcy. Aurora doskonale pasuje do Strefy 51.
Do ukrycia takiej maszyny potrzeba ogromnego obszaru i wielkiej bazy. A taka właśnie jest strefa. Jednak stanowisko rządu pozostaje niezmienne. Żaden samolot tego typu nie istnieje. Komisje obu izb i samej armii badały sprawę Aurory i stwierdziły, że nie istnieje. Chcielibyśmy mieć samolot, który doleci do Bagdadu w 3 godziny. Być może ktoś już go projektuje, ale na razie nie istnieje. Tajemnicza atmosfera wokół strefy 51 doprowadziła do sytuacji, w której ludzie są skłonni uwierzyć we wszystko. Wielu z nich przekształciło okolice bazy w światowe centrum teorii spiskowych. Ludzie powinni wiedzieć, że Nevadę przecina jedyna na świecie autostrada obcych. W roku 96 droga 375 oficjalnie zmieniła nazwę na autostrada istot pozaziemskich. Doprowadziły do tego liczne doniesienia o zaobserwowaniu nad nią UFO. Za związek obcych ze strefą 51 odpowiada jeden człowiek. Absolwent MIT, fizyk Bob Lazar. Opinia publiczna dowiedziała się o strefie w latach 88-89, gdy Bob Lazar ogłosił, że badał w niej prawdziwy statek obcych. Gdy Lazar ogłosił swoje rewelacje, media oszalały. Blisko 9 miesięcy namawiałem go na wywiad. Gdy w końcu do niego doszło, usłyszałem najdziwniejszą opowieść w swojej karierze. Powiedział, że pracował w strefie S4 na południe od Groom Lake i że cały ośrodek ukryty jest w górskim zboczu, a hangary zbudowano tak, by przypominały jego część. Było ich 9, a w każdym stało coś, co przypominało latający spodek. Widział, jak armia oblatywała jeden z nich. Pozwolono mu też przeczytać kilka dokumentów, które mówiły o pozaziemskim pochodzeniu tych obiektów. To była fantastyczna historia. Jednak niektórzy pozostali sceptyczni. Mógł zobaczyć coś, co opisał jako statek obcych, ponieważ nie pasowało do jego wyobrażenia o technologii posiadanej przez Departament Obrony lub Energii. Też tam byłem i nie widziałem żadnego UFO ani obcych. Owszem, to tajna baza, ale nie tego rodzaju. Opowieść Boba Lazara potrafi namieszać w głowie. Wiele dowodów wskazuje na to, że mówił prawdę. Ja sądzę, że wszystko wyglądało tam trochę inaczej. Można mu wierzyć lub nie, ale to on zwrócił uwagę opinii publicznej na tę bazę. W ciągu kilku miesięcy wokół strefy pojawiły się tysiące poszukiwaczy UFO. Idea odwiedzin istot pozaziemskich stała się częścią kultury masowej. Przyciągnęła setki, a może i tysiące ludzi na tereny, na które wcześniej nie zapuściłaby się większość rozsądnych osób. Nic dziwnego, że doniesienia o UFO i innych istotach stały się tu niemal codziennością. Gwiazda? No rany, patrz na to. Ma jakieś płaty na bokach. Wyraźnie je widać. Ludzie chyba chcą wierzyć w odwiedziny jakiejś zaawansowanej cywilizacji. Podobno są to jakieś paskudy.
Przebywają setki milionów lat świetlnych. Skaczą w czasie. Widzę. Ekstra. Nagły napływ turystów przyczynił się do rozwoju pobliskiego miasteczka Rachel. Niegdyś była to tylko kropka na mapie. Dziś stał się Mekką wierzących i niewierzących w UFO. Ludzie przybywają tu w poszukiwaniu sensu życia. Chcą odpowiedzi, których nie znajdą nigdzie indziej. Wielu ciekawskich wstępuje do zajazdu Ale, by uciec przed upałem i wymienić się opowieściami o bliskich spotkaniach każdego stopnia. Staliśmy się punktem wymiany informacji, w którym można porozmawiać o wszystkim i nikt nie zostanie wyśmiany ani przez wierzących, ani niewierzących. Widziałem, jak coś leciało w stronę Groom Lake. Były to 3 impulsy światła w odstępie 1 sekundy. Widziałem statek, który przypominał latający spodek z plastiku. Spodka jeszcze nie widziałem, ale światła tak. A pewnej nocy wracałem z Alamo i zauważyłem na niebie pomarańczową smugę. Byłem świadkiem, jak jakiś pojazd uniósł się nad południową częścią strefy, a potem nagle wystrzelił równolegle do ziemi. W 1,5 sekundy przeleciał blisko 8 kilometrów. Nie ma chyba dnia, w którym ktoś by o czymś nie donosił. Wielu byłych pracowników strefy twierdzi, że zatrudniają tam też istoty z innych planet. Mówią, że jest ich tam kilka gatunków. Z małymi i dużymi nosami. Jaszczury, pomarańczowi, niebiescy i humanoidy. Nikt tak naprawdę nie wie, co tam się dzieje. Uważam, że te istoty nie pochodzą z innych planet, tylko wymiarów. Jakby ktoś tam bawił się częstotliwościami albo zmieniał naszą rzeczywistość. Nic więcej. Wierzę, że wylądują właśnie tutaj. Ufam, że obcy, którzy się z nami kontaktują, czują, że to najlepsze miejsce. W głębi serca chcę wierzyć, że oni tam są. Jednak nie uwierzę, póki nie zobaczę. Ale to świetny temat na film. Bill Fay, producent Dnia Niepodległości, spotkał się z raczej dziwną reakcją, gdy poprosił armię o pomoc techniczną w nakręceniu filmu. Spotkaliśmy się z przedstawicielami armii i Ministerstwa Obrony i usłyszeliśmy: scenariusz się nam podoba. Stawia armię w dobrym świetle. Mamy tylko jedno zastrzeżenie. Wykreślcie wszystkie wzmianki o strefie 51. Byliśmy zaskoczeni. Przecież cały film opierał się właśnie na micie o tej strefie. To właśnie on trafiał do ludzi. Nie mogliśmy zmienić integralnej części naszej historii i tak im powiedzieliśmy. Odpowiedzieli: to nie możemy wam pomóc. Dlaczego wojsko jest tak zaniepokojone obcymi i strefą 51? Jak na ironię, w sierpniu roku 97, po dekadach zaprzeczenia wszystkiemu od U-2 po Aurorę, CIA wydała szokujące oświadczenie. W raporcie CIA informowała, że w latach 40., 50. i 60. agencja wykorzystywała doniesienia o UFO jako przykrywkę dla swoich operacji. Według tego oficjalnego raportu tysiące doniesień o spotkaniach z UFO miało związek z tajnymi lotami samolotów rozpoznawczych.
Jeśli weźmiemy wszystkie loty U-2, SR-71 oraz jego poprzednika, a także Tacit Blue, który doprowadził do powstania myśliwca Stealth, to wystarczy, by wyjaśnić każde doniesienie o UFO nad strefą 51. Ale dlaczego armia pozwala, by plotki o UFO tak się rozprzestrzeniały? CIA wydaje blisko połowę budżetu na kontrwywiad i dezinformację. Chodzi o to, że jeśli uwiążemy wroga w pogoń za rzeczami, które nie istnieją, to uzyskamy nad nim przewagę. Rozwianie wątpliwości na temat UFO spowodowałoby, że ludzie przestaliby się tym interesować. To była świetna przykrywka. Wielu uważa, że ostatnie oświadczenie CIA jest niczym więcej jak kolejną dezinformacją mającą na celu zatuszowanie prawdy o UFO i strefie 51. Obcy tam są, albo ich nie ma. Prawda jest taka, że stoi tam duża baza. Wystarczy wejść na górę, by ją zobaczyć. Próba objęcia ośrodka całkowitą tajemnicą sprawiła, że stał się on wyjątkowo sławny. Strefa 51 to powszechnie znany termin. Całe to zainteresowanie sprawiło, że tajemniczy ośrodek znalazł się na ogólnodostępnych mapach. Jesteśmy w miejscu, w którym rząd chce coś ukryć. Podjęliśmy wiele prób, by tam zajrzeć i porozmawiać z pracownikami, ale ośrodek nadal pozostaje tajemnicą. Zlokalizowanie ściśle tajnej bazy wydaje się proste, ale wejście do niej to już zupełnie inna historia. Terenu nie otacza żadne ogrodzenie. Jego granica jest kiepsko oznakowana. Wyznaczają ją pomarańczowe słupki. Otaczają go góry. To bardzo surowy teren. W lato człowiek umrze tu, jeśli nie wypije kilku litrów wody na dobę. A jeśli matka natura nie wystarczy, resztę załatwi nieustępliwy i czuły system ochronny. Widać za mną dwóch strażników w strefie 51. Obserwują nas. Mają potężne lornetki i zdalnie sterowane kamery. Cały ten teren usiany jest czujnikami magnetycznymi i optycznymi. Pewnie nawet nas teraz słyszą. Teren wokół bazy, nawet ten powszechnie dostępny, upstrzony jest czujnikami, które wykrywają pojazdy poruszające się po drodze. Ochrona wie, kiedy się zbliżasz. Niektórzy twierdzą, że system jest tak zaawansowany, że pracownicy strefy wyczuwają nawet nasz zapach. Plotka głosi, że czujniki wokół bazy potrafią odróżnić zapach człowieka od innych stworzeń błąkających się po pustyni. Widać znaki: zakaz wstępu, teren zaminowany, teren skażony, prominowanie, albo linie z napisem strażnicy mają prawo zabić. Większość ludzi się zatrzymuje. Głupcy idą dalej. Wjeżdżają tam ludzie w jeepach i stają oko w oko z facetami uzbrojonymi w karabiny. Wkurzają się, ale jeśli nie zawrócą, mogą dostać kulkę. Ludzie, którzy doszli aż do strażnicy, zostają aresztowani. Obezwładniają ich, wiążą i wrzucają do więzienia. Są potem przetrzymywani, muszą zapłacić sporą karę i podpisać oświadczenie, że nikomu nie powiedzą, co tam widzieli. A przecież nic nie widzieli, bo nawet nie podeszli do bazy.
Zwiększone zainteresowanie, jakim cieszy się ostatnio strefa, doprowadziło do zaostrzenia ochrony i poszerzenia pasa granicznego. Były kiedyś dwa wzgórza, z których rozciągał się widok na strefę. Jedno to Freedom Ridge, z którego teraz obserwuje nas patrol, a drugie to White Sides Mountain, odpowiednio 17 i 19 km od strefy. Ale wojska lotnicze zażądały, by rozszerzyć teren bazy o 4000 akrów i te dwa wzgórza zostały przez nią wchłonięte. Kolejne jest dopiero 40 km dalej. Rząd poświęca miliony dolarów i roboczogodzin nie tylko na utrzymanie ludzi z dala od strefy, ale również, by ich do niej przyciągnąć. Znajdujemy się przy terminalu Janet. Tutaj większość pracowników bazy parkuje swoje auta lub samoloty. Terminal położony jest w północno-zachodnim zakątku lotniska w Las Vegas. Korzystają z niego pracownicy Strefy 51. Stoi tam flota Boeingów 737. Są białe z czerwonym pasem. Wsiadają do nich kierowcy parkujący swoje auta na pobliskim parkingu strzeżonym. Właścicielem tych samolotów są wojska lotnicze, ale pracownicy wież kontrolnych mówią o nich Janet. Na przykład lot Janet 123. Jak wszystko związane ze Strefą 51, także i pochodzenie nazwy Janet owiane jest tajemnicą. Na pierwszy rzut oka nie dzieje się tutaj nic niezwykłego, ale wprawny obserwator zauważy różnicę. Każda osoba wchodząca na pokład zachowuje się podejrzanie swobodnie. Pasażerowie to mieszanka cywilów i wojskowych, ale nie można ich od siebie odróżnić. Nie noszą garniturów ani mundurków. Chodzą w bejsbolówkach i ze sportowymi torbami. Mają przykaz, żeby się nie wyróżniać i robią to tak skrupulatnie, że aż zwracają na siebie uwagę. Samoloty Janet startują jak wszystkie inne, tyle że lecą na północ. Odpowiedzialne są za wiele doniesień o UFO, ponieważ latają w nocy i we wczesnych godzinach rannych. Ze wzgórz, które zostały już pochłonięte przez bazę, widać było ich światła podczas lądowania. Z powodu ścieżki i kąta podejścia człowiek miał wrażenie, że to niezwykle jasne światło, oddalone o niecałe 10 km, praktycznie wisiało w powietrzu. Padały wtedy komentarze. To na pewno statek z planety Zadar Reticula. Nie, to 737. Pracownicy bazy, którzy nie lubią latać, przybywają tam zwykłymi autobusami kursującymi do strefy każdego dnia. Co dzieje się, gdy już dotrą na miejsce, pozostaje tajemnicą. Chronioną przez ściśle przestrzegane przepisy bezpieczeństwa. Każdy pracownik Groom Lake musi podpisać przysięgę, że nigdy nie zdradzi niczego, co słyszał, widział lub robił w bazie. Problem w tym, że baza, która nie istnieje, nie musi przestrzegać prawa. Nie martwią się tam przepisami chroniącymi pracowników czy środowisko naturalne. Skoro pracownicy nie mogą nawet o niej mówić, a rząd zaprzecza jej istnieniu, to kto ponosi winę, gdy coś pójdzie nie tak? Całun tajemnicy państwowej, pod którym działa Strefa 51, został zagrożony przerwaniem, gdy grupa byłych pracowników oskarżyła rząd o działalność kryminalną.
Zarzuty zawarte w pozwie przeciw Strefie 51 były bardzo poważne. Byli pracownicy oskarżyli rząd o świadome łamanie prawa pod przykrywką tajemnicy państwowej. Działania te miały doprowadzić do śmierci 2 osób i okaleczenia wielu innych. Autorzy pozwu twierdzili, że przez ponad dekadę rząd w tajemnicy i świadomie spalał w Strefie 51 toksyczne odpady. Rząd postanowił, że Strefa 51 nie istnieje. Dlatego nie chcieli wywozić stamtąd śmieci ani odpadków toksycznych. Coś, co raz tam trafiło, nigdy już nie wracało. Gdy rozpoczęli pracę nad nowymi samolotami, a potem je oblatywali, zaczęli gromadzić góry odpadów. Postanowili więc je spalać, co oczywiście jest przestępstwem. Wykorzystywali bazę jako spalarnię odpadów pod gołym niebem. Po kilku latach pracy w strefie u blacharza Roberta Frosta pojawiły się dziwne objawy chorobowe. Jego skóra pokryła się wysypką i bąblami, których nie dało się zaleczyć. Rozmawiał z kilkoma lekarzami, ale żaden nie zdiagnozował przyczyny. Pomimo szybkiego rozwoju tajemniczej choroby, mężczyźnie nie zezwolono na ujawnienie szczegółów swojej pracy. Gdy pytali go, czy miał kontakt z jakimiś chemikaliami, odpowiadał: nie wiem. Nie mógł nic powiedzieć. Pracowników informowano, że Strefa 51 nie istnieje, a oni wraz z nią. Brak jakichkolwiek informacji praktycznie uniemożliwił lekarzom wyleczenie pacjenta. Było nam ciężko. Byliśmy sfrustrowani i przerażeni. W roku 1988 Robert Arthur Frost zmarł w wieku 57 lat. Wyniki autopsji sugerują, że powodem zgonu był stały kontakt z toksycznymi odpadami. W ciele męża znaleźli chyba z 18 różnych związków. Poziom niektórych 10-krotnie przekraczał normę. Teraz już nie pamiętam, ale 2 albo 4 nigdy wcześniej nie znaleziono w ludzkim organizmie. W sierpniu roku 1994 Helen Frost złożyła do sądu pozew w imieniu zmarłego męża i 6 innych pracowników Strefy 51. Ich również zmuszono, by cierpieli w milczeniu. Jej prawnik Jonathan Terry od początku czuł, że stanął przed trudnym zadaniem. W trakcie 2 pierwszych przesłuchań rząd zaprzeczał, że Strefa 51 w ogóle istnieje. A przecież te bazy widać. Istnieją jej zdjęcia. Podpisano traktat, na mocy którego Rosjanie mogą nad nią latać, a ich prawnicy mówią: nie możemy zaprzeczyć ani potwierdzić, że ta baza istnieje. A ja patrzę na nich i mówię: zawiozę was tam i pokażę ją palcem. 29 września roku 1995, po blisko 4 dekadach ukrywania prawdy, rząd po raz pierwszy przyznał, że Strefa 51 wymieniona jest w rozporządzeniu prezydenckim o numerze 9545. Jednak oświadczenie to zamiast pomóc sprawiło, że bazy objęto jeszcze większą tajemnicą. Prezydent Clinton wystawił tym prawnikom dokument, który głosił: nie musicie odpowiadać na żadne pytania, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu narodowemu. Taki dokument uniemożliwił dalsze prowadzenie dochodzenia. Jeśli jakaś agencja dostaje rozkaz, by robić swoje i nie przejmować się resztą, to pojawiają się nadużycia. Teraz za nie płacimy.
Najnowsze kontrowersje wokół Strefy 51 mogą okazać się bez znaczenia. Jim Wilson opublikował bowiem artykuł, w którym dochodzi do zaskakującego wniosku. Strefa 51 została przeniesiona. Dowodem tej przeprowadzki jest brak aktywności na terenie bazy. Liczba doniesień o dziwnych światłach zaczęła nagle spadać. Podobnie jak doniesienia o gromach dźwiękowych. Cokolwiek tam robili, przestali. Jim Wilson postanowił zbadać tę sprawę osobiście. Jednak gdy tam pojechał, ośrodek nad Groom Lake był opuszczony. Całkowicie. Jechałem drogą nad jezioro aż do ogrodzenia poligonu. Nikogo tam nie było. Pojechałem do Rachel, żeby porozmawiać ze znajomymi, którzy pomogli mi przy wcześniejszych artykułach. Nie zastałem ich. Od tego momentu zaczęliśmy zadawać sobie pytania w stylu: gdzie można przenieść bazę? W swoim artykule Wilson twierdzi, że tajne badania wraz z całym personelem i sprzętem przeniesiono do opuszczonego ośrodka rakietowego w Utah oraz 2 innych baz w Colorado. Według niego do przeprowadzki doprowadziły 2 czynniki. Po pierwsze, skażenie radioaktywne spowodowane testami jądrowymi w latach 40. i 50. Naukowcy odkryli, że materiały skażone podczas prób podziemnych zaczęły przedostawać się na powierzchnię, czego nikt się nie spodziewał. Strefa 51 została kilkukrotnie ewakuowana z powodu silnego opadu radioaktywnego. Cały obszar stał się zbyt niebezpieczny, by prowadzić na nim prace badawcze. Drugim powodem porzucenia ośrodka jest zmiana tematyki tych badań. Zmienił się charakter misji lotnictwa wojskowego. Z sił powietrznych i kosmicznych stał się siłami kosmicznymi i powietrznymi. Następna generacja tajnych pojazdów to maszyny zdolne do lotu w kosmos. Do takich badań potrzeba innego typu ośrodka, którego stworzenie od podstaw byłoby zbyt drogie. Wiele z takich baz istnieje w okolicy Colorado Springs. A pilnie strzeżone lotnisko znajduje się też w bazie Michael Air Force, do której nie zbliży się nikt o zdrowych zmysłach, bo testują tam broń biologiczną i gazy paraliżujące. Czy legendarna baza została zamknięta na dobre? Czy jej tajemnice umrą wraz z nią? A może jest to tylko kolejny element w rozsypanej układance amerykańskiego mitu o nazwie Strefa 51? Uważam, że nigdy nie dowiemy się, nad czym pracowano tam dawniej, a już na pewno co dzieje się tam obecnie. Rząd ciągle coś kręci i tylko od czasu do czasu przyznaje, że w ogóle mają tam bazę. Myślę, że ludzie przestaliby się tak tym interesować, gdyby rząd nadał tej bazie nazwę i przyznał, że prowadzi tam tajne badania. Uwagę opinii publicznej przyciąga fakt, że przeczą jej istnieniu. Ludzie uwielbiają tajemnice i dopóki rząd będzie twierdził, że Groom Lake nie istnieje, społeczeństwo będzie snuło domysły pełne strasznych opowieści o obcych i Bóg wie o czym jeszcze. Skoro nikt nie wie, co dzieje się w tej bazie, można obarczyć ją winą za wszystko. Przetrzymują tam Kennedy'ego i Elvisa. Jest jak tablica, na której wypisujemy swoje marzenia i lęki.
Rząd prowadzi ważne badania, do których opinia publiczna wcale nie musi mieć dostępu. Nie przeszkadza mi, że testują tu Aurorę czy jakiś inny pojazd. Drażnią mnie rzeczy, które temu towarzyszą, a pozostają przed nami ukryte. Ludzie chcą wierzyć, że rząd coś tam kombinuje, że coś przed nimi ukrywa. Jednak od pewnych prac zależy bezpieczeństwo tego kraju. Nie postępujemy tak, by ukryć coś przed obywatelami, tylko dlatego, by ukryć to przed pewnymi krajami za oceanem. Te prace to żadna tajemnica. Chodzi o badania nad najbardziej zaawansowanymi technicznie pojazdami naszego kraju. To jeden z kilku takich ośrodków na naszej planecie. Mam nadzieję, że w miarę odtajniania projektów Prawdziwa natura Strefy 51 wyjdzie na jaw. Wielu ludzi będzie wtedy zawiedzionych jej przyziemnością. Przyziemne czy nie, jedno jest pewne. Tajemnice Strefy 51 zawładnęły wyobraźnią całego narodu. To miejsce, w którym spełniają się marzenia inżynierów i naukowców. Ludzi, w których umysłach rodzą się wizje przełomowych technologii. Dla takich jak ja, to tylko ulotne miraże. Wersja polska dla VOD.pl, Master Group Studio. Tekst Michał Moszczyński. Czytał Jarek Łukomski.